Przy ulicy Estkowskiego w Poznaniu znajduje się pomnik upamiętniający największy bojowy czyn Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej. W nocy 21 lutego 1942 roku doszło do zniszczenia magazynów wojskowych w porcie rzecznym w Poznaniu. Zadanie to wykonał pluton dywersyjno-sabotażowy WKZO dowodzony przez starszego sierżanta Michała Garczyka. Do głównych wykonawców akcji znanej pod kryptonimem Bolwerk należał Antoni Gąsiorowski, postać legenda, na poznańskim Chwaliszewie znany jako Ślepy Antek. Pseudonim ten związany był z faktem utraty oka we wczesnej młodości. Gąsiorowski uchodził za siłacza i zawadiakę. Pracował jako woźnica firmy Hartwig, a po ciężkiej pracy często spędzał czas w knajpkach. Przed wojną nie interesował się polityką ani życiem społecznym Poznania. Jednak kiedy w styczniu 1942 roku zetknął się z Garczykiem, zafascynował się faktem istnienia Polski podziemnej i zapragnął zostać jej żołnierzem. Garczyk poszukiwał ludzi zdolnych do rozpoznania obiektów portu rzecznego. W znajdujących się tam magazynach Niemcy zgromadzili materiały przygotowywane do wysłania na front wschodni. W reportażu historycznym autorstwa Jerzego Korczaka, który w literackiej, interesującej formie przedstawia dzieje poznańskiej konspiracji, czytamy: No więc chcę do was i razem z wami. Nie żebyście mnie przygarnęli od tak, z dobrego serca. Nie te czasy. Ja z czymś gotowym, Michał. Wiesz ty, co w tych magazynach w porcie za dobra się marnują? Tam żarcia całe tony, a nasi w mieście głodują. Trzeba im to zgarnąć, nie? Ja mam obmyśloną każdą szczegółę, jak się do tego dobrać. Żaden zakamarek mi w porcie nie obcy. Idealnie współgrało to z planami Garczyka. Ślepy Antek został zaprzysiężony do ZWZ i podjął się zorganizowania sekcji rozpoznawczo-wykonawczej akcji Bolwerk. Opracował szczegółowe wskazówki zajęcia magazynów, ułożenia lądów i wycofania żołnierzy po akcji. Antek wyniósł z magazynów 3 worki cukru, a następnie wspólnie z jednym z kolegów z drużyny dopilnował skuteczności podpalenia magazynów portowych. Daleko było jeszcze do świtu, gdy ryk syren poderwał poznaniaków. Przez ciemne ulice pędziła w stronę Wielkich Garbar kawalkada wozów strażackich i policyjnych karetek. Kończyła się akcja Bolwerk, zaczynała walka o los jej wykonawców, którzy natychmiast po wszczęciu alarmu wrócili na swoje posterunki. Tak dyktowały reguły konspiracyjnej walki. W wyniku śledztwa prowadzonego przez poznańskie gestapo ujęto wszystkich uczestników akcji. Większość z nich stracono w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Antoni Gąsiorowski został aresztowany w czerwcu 1943 roku. Podczas próby przesłuchania w domu żołnierza rzucił się na jednego z pracowników gestapo i ciężko go ranił. Ślepy Antek nie złożył żadnego zeznania i nie zdradził przyjaciół z konspiracji. Zginął śmiercią żołnierza. Natomiast zemsta gestapo nie miała granic. Aresztowano całą jego rodzinę, z której 3 osoby zginęły. Antoni Gąsiorowski uważał swoje powołanie do ZWZ za największy zaszczyt, jaki spotkał go w życiu. Taka jest legenda Ślepego Antka.